Widać, że to włoskie auto, co? Już pewnie podczas zjazdu z linii montażowej montażyści napierdzielali w klakson, typowo po włosku. Stąd też cały klakson jest powgniatany. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Alfy Romeo Tonale. Wreszcie jest. Długo wyczekiwany nowy model Alfy Romeo, który oczywiście, zgodnie z panującą modą, jest SUV-em. Małym SUV-em przynależącym do segmentu C SUV-ów, czyli tego, gdzie jest Volvo XC40, Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA czy Lexus UX i Range Rover Evoque. Jak widzicie, konkurencja jest naprawdę mocna, ale i Alfa wydaje się być przygotowana. W końcu wchodzi na ten rynek dobre 5 lat po konkurencji, więc mieli czas się przygotować. I jeśli patrzymy tylko na wygląd, to faktycznie przygotowywali się i Tonale powinna wyglądać nieźle. Tak, powinna, bo koncept był naprawdę genialny, agresywny i z pazurem. A tutaj został pazur, ale tylko w akcentach, bo całościowo coś mi nie pasuje. Momentami auto wygląda jak taki nadmuchany balon, ma dziwne proporcje z boku, no moim zdaniem coś poszło nie tak. Być może to tylko moje zdanie, bo wiele osób mówiło i pisało mi, że Tonale jest piękna, ale może nie widzieli auta na żywo? No cóż, mi nie do końca pasuje. Stelvio moim zdaniem jest dużo ładniejsza. Ale tak jak mówiłem, akcenty ma fajne. Jak na przykład przód z charakterystycznym trójkątnym grillem, który ma nawet swoją nazwę i jest to grill Trilobo i który to wymusza montaż rejestracji z boku. Dodatkowo mamy też piękne, opcjonalne aż 20-calowe felgi, też z klasycznym wzorem dla Alfy. W podstawie felgi są też aluminiowe, ale mają już 18 cali i wtedy auto nie wygląda już aż tak spektakularnie. Zresztą, podobnie jest z lampami. Tonale ma przepięknie narysowane lampy, i to zarówno te z przodu, jak i te z tyłu, wyglądają naprawdę świetnie. Te przednie mają taki wzór, przez co Tonale wygląda jak SUV od Bugatti, taki SUV Chiron. Niestety, te reflektory nie występują w podstawie. W podstawie mamy inny wzór i to też są w pełni LEDowe światła, ale nie są adaptacyjne. Jedyne, co mi się nie podoba z zewnątrz, to ten lakierowany na czarny połysk piano black zderzak na dole z czymś, co ma chyba imitować wydech. To jest słabe. A i w ogóle podobają mi się opisy producenta tych akcentów, czyli na przykład tylne światła to jest pociągnięcie pędzla przez artystę, felgi to są telefony, grill jest inspirowany skórą węża, a szyby mają dystyngowane, owalne kształty i nawiązują do modelu 8C. Pracowanie w dziale marketingu to naprawdę ciężka praca. Nie mówiłem jeszcze nic o lakierze, a ten też jest specjalny. To trójwarstwowa, perłowa barwa, zielony Montreal, która wymaga dopłaty 7000 zł. Drogo, ale naprawdę auto wygląda w nim świetnie. To pora na wymiary. Długość Tonale to 4528 mm, szerokość to 1841, a wysokość to 1601 mm. Rozstaw osi to 2636 mm. Jak widzicie, konkurencja ma bardzo zbliżone wymiary oraz pojemność bagażnika. No właśnie, bagażnik. Kufer ma pojemność 500 litrów i ma drugie dno. Podłogę można niżej zamontować albo wywalić ją całkowicie, następnie wyjąć tym plastikowy wkład i jeszcze bardziej powiększyć przestrzeń załadunkową. Chociaż jeszcze bardziej to powiększymy, kładąc oparcie kanapy, co niestety robimy z wnętrza. Aha, i w bagażniku są 2 haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. Klapa bagażnika może być w opcji elektrycznie otwierana i trzeba tylko pamiętać jedno, żeby ją zamknąć z przycisku, trzeba dłużej przytrzymać. Jedno kliknięcie niestety nic nie robi. To wskakujemy na tył. Z tyłu w Tonale jest wystarczająco miejsca zarówno na nogi, jak i na głowę, a ja mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji jest podłokietnik z miejscami na napoje oraz przejście do bagażnika. Są oddzielne nawiewy, 2 złącza USB, i to 2 różne, jedno typu C, a drugie A, a także i są gazetowniki. Niestety złącz w podstawie nie dostaniemy. Wskakujemy na przód. Tutaj miałem opcjonalne, skórzane, w pełni elektryczne, podgrzewane oraz wentylowane fotele, które bardzo dobrze wyglądają i są wygodne. W podstawie fotel jest manualny i oczywiście nie ma podgrzewania czy wentylacji. Klasycznie jak to w SUV-ie, siedzimy nieco wyżej, przez co mamy lepszą widoczność. W sumie jedyne czego mi brakowało to regulowanego podłokietnika w 2 płaszczyznach. No dobra, to pora na deskę rozdzielczą.
I tutaj moje kolejne takie małe rozczarowanie. W każdym teście Joule i Stelvio chwaliłem, że te deski są ładne, proste, sportowe i mają śliczne analogowe zegary i ładnie wkomponowany wyświetlacz. Niestety, deska w Tonale jest tego przeciwieństwem i każde Tonale ma już cyfrowe zegary oraz taki wystający ekran. No dobra, ekran może mocno nie wystaje, ale przyznacie, że taka deska w Stelvio z wkomponowanym ekranem była znacznie lepsza. No ale powiedzmy, że się czepiam. Po czym odpalam ten ekran, zaczynam przełączać opcje i co? A zresztą, sami zobaczcie co. Tak, ekran potrafi mieć czasem takie lagi. A żeby było jeszcze gorzej, to lagi są na przykład jak włączamy kamerę cofania, czyli wbijamy bieg wsteczny i czasem czekamy i z 10 sekund, tak 10 sekund, żeby włączył się obraz z kamery. Dramat. A system multimedialny możecie kojarzyć na przykład z Jeepa, bo Tonale jest mocno spokrewnione z Jeepem, a dokładnie z Jeepem Compassem. Na szczęście zegary cyfrowe działają lepiej i da się włączyć w miarę klasyczne, ładne motywy. Tyle dobrego, chociaż wciąż nie mogę przeżyć tego systemu multimedialnego. Miło też, że mamy ładną kierownicę ze starterem na nim oraz wielkie metalowe łopatki za kierownicą. Co prawda łopatki kompletnie na wyrost do tego silnika, ale o tym będzie później. Teraz sprawdźmy materiały. Tak jak widzieliście na początku, znaczek jest cały pogięty, ale tutaj bym się nie czepiał montażu, tylko ewidentnie zrobił to ktoś przede mną. Nie wiem kto, ale moim zdaniem tak z fabryki Tonale nie mogło wyjechać. Reszta plastiku jest w miarę niezła, a spasowanie, poza ruszającym się daszkiem nad zegarami, jest dobre. Wszędzie, gdzie się dotyka, nie ma pianoblek i nic nie skrzypi. Jest dobrze, ale nie rewelacyjnie. A i bardzo dobrze, że są fizyczne przyciski od klimatyzacji i od audio. Tak ma być zawsze. Nie do końca wiem, czy tak ma być z wentylacją foteli, bo jest super głośno. Poważnie, przez pierwsze kilometry nie wiedziałem, co tak szumi w aucie, a to się okazało, że to wentylacja foteli. No posłuchajcie sami. Głośno, co? Alfa ma też kilka miłych akcentów, jak na przykład flaga włoska przy skrzyni biegów, czy fajna podświetlana listwa w okolicy ekranu głównego. I ma też oczywiście schowki, złącza czy ładowarkę indukcyjną w opcji. No dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Wbrew kilku plotkom, auto nie ma pod maską silnika 2.0 turbo znanego z Joule czy Stelvio i nic nie wskazuje na to, żeby taki silnik w ogóle miał być w ofercie. Na ten moment gama silnikowa to jeden silnik benzynowy, 1.5 turbo, 4-cylindrowy, dostępny w dwóch wariantach mocowych, 130 oraz 160 koni, a także jeden turbodiesel, 1.6 o mocy 130 koni. I to niestety wszystko. Wybór oraz moce, delikatnie mówiąc, nie powalają. A przecież Alfa Romeo to marka o sportowym rodowodzie. Ba, pozostałe modele Alfy, jak Stelvio czy Giulia, mają moce od 200 do 510 koni. Nawet konkurencja w tej samej klasie co Tonale ma silniki o mocach przekraczających 300 koni, a tutaj niestety tak nie ma. Tyle miłego, że wciąż jest w ofercie diesel, bo wielu producentów odchodzi od niego, a moim zdaniem to błąd. Ale akurat diesel do sportowej Alfy, no to też słabo pasuje. W przyszłości jednak ma się pojawić Tonale o mocy 275 koni, ale niestety będzie to układ typu PHEV, czyli plug-in hybrid. To też będzie jedyna Tonale z napędem 4x4. Wszystkie pozostałe mają napęd naprzód. I chociaż też ten napęd 4x4 to będzie taki napęd, gdzie tylna oś jest napędzana przez silnik elektryczny, a przednią będzie napędzał silnik spalinowy. Ja pod maską mam podstawowy silnik, czyli 1.5 turbo 4 cylindry o mocy 130 koni. Jest to silnik wspomagany miękką hybrydą, która daje nam dodatkowe aż 20 koni. Czy ta moc się sumuje? Cóż, raczej nie, a przynajmniej nigdzie tego Alfa nie pisze. Posłuchajmy silnika.
Nic nadzwyczajnego, a na domiar złego był super upał i po chwili załączył się już wiatrak. Z wydechu niestety też nic spektakularnego nie usłyszymy. To może w takim razie osiągi są niezłe. No cóż, katalogowo nie jest źle jak na 130 koni i tonale powinno robić pierwszą setkę w 9,6 sekundy. Pora to sprawdzić. Niestety. Mój najlepszy wynik to 10,5 sekundy, czyli niemal sekundę gorzej niż deklaruje producent. Próbowałem różnych startów i trybów, ale nic więcej się nie udało. Jak startowałem w zwykłym trybie N, to mój wynik to 11,9 sekundy. Problem jest moim zdaniem w przenoszeniu mocy na koła, bo auto nie pozwala na jakikolwiek uścisk kół. Nawet z hamulca nie da się napompować turbo. Z jednej strony to dobrze, ale z drugiej właśnie powoduje duże straty mocy, która jest tłumiona pewnie przez komputer, przez co nie da się agresywnie i szybko ruszyć. Warto też dodać, że każde tonale ma automatyczną dwusprzęgłową skrzynię o 7 lub 6 przełożeniach. 7 jest w benzynach, a 6 w dieslu. Niestety, skrzynia może jest dwusprzęgłowa, ale przy szybkich kickdownach jest bardzo wolna i kompletnie nie czuć osiągów w tym aucie. Przecież to Alfa Romeo. Tu sport powinien być w krwi, w DNA. W DNA, czyli w tym magicznym pokrętle z trybami jazdy, które w sumie mało co dają. Bo jak widzieliście, w każdym trybie auto mocno wolno redukuje i zbiera się do przyspieszenia słabo. Być może to przez ten układ miękkiej hybrydy, no sam już nie wiem. Wiem, że ten układ nie wpływa jakoś znacząco na spalanie, bo ja w mieście miałem wyniki koło 8 litrów, czyli raczej tak zwyczajnie. Ba, jak pojeździłem przez warszawskie korki, to spalanie potrafiło podskoczyć do niemal 10 litrów. Bak paliwa ma 55 litrów. Nie można mieć za to większych zastrzeżeń do prowadzenia. Jest pewnie i przyjemnie, chociaż nie aż tak sportowo jak w większej Stelvii. Tutaj jakby momentami brakuje czucia tego, co się dzieje pod przednimi kołami. Nie wiem, czy to kwestia zbyt mocnego wspomagania, czy czegoś innego, ale nie jest idealne. Ale z drugiej strony, z tym silnikiem to nic nie zmienia, bo tu się nie chce jechać szybko. To pora na cennik. Podstawowa tonale z testowanym silnikiem 1.5 turbo 130 koni kosztuje 157 tysięcy złotych. Co ciekawe, 130-konny diesel też tyle samo kosztuje, a raczej będzie kosztował, bo diesel będzie dostępny dopiero od września tego roku. Jeśli chcemy mocniejszą 160-konną benzynę, to trzeba już wyłożyć 187 tysięcy złotych, ale auto jest od razu w trzecim wyposażeniu TI. Testowany egzemplarz to wersja Edizione Speciale, czyli taki wariant tylko na początek produkcji, oparty o wyposażenie Veloce. Cena testowanego egzemplarza to 207 500 zł, a podstawa Edizione Speciale kosztuje 180 tysięcy złotych. Jak porównamy z konkurencją, to Alfa z podobnym wyposażeniem kosztuje nieco mniej. Chociaż moim zdaniem na początku cena powinna być jeszcze nieco niższa. Niższa, żeby zawojować rynek, bo co jak co, ale ostatnio ludzie bardzo mocno patrzą na cenę. Koncept tonale po raz pierwszy został zaprezentowany w 2019 roku, a same zapowiedzi małego SUV-a od Alfy Romeo były już dużo wcześniej. Alfa Romeo miała więc sporo czasu, by wkroczyć do segmentu, który jest już niesamowicie mocno osadzony i który to podobno obecnie stanowi niemal 1/4 rynku nowych samochodów w Polsce. Tonale zapowiadała się świetnie od samego wyglądu poprzez zapowiedzi silnikowe i technologię. Niestety, ale finalny produkt moim zdaniem nie spełnia pokładanych w Tonale nadziei. Fakt, można śmiało powiedzieć, że Tonale swoim wyglądem się wyróżnia i pewnie wiele osób powie, że jest piękna. Ale niestety, wygląd to nie wszystko, bo żeby zawojować ten rynek, to potrzeba jeszcze nieco niższej ceny i pewnie większego wyboru mocniejszych silników. A tutaj niestety zarówno cena, jak i silniki są średnie. Do tego multimedia, które wieszają się lub nie działają, skrzynia biegów, która się gubi i ma ogromne opóźnienia oraz osiągi, które są mizerne. Być może niektóre wady to są choroby wieku dziecięcego, ale tak jak mówię,
czasu było sporo, a w przypadku zawojowania rynku nie można sobie pozwolić na błędy. Strasznie trzymam kciuki za Alfa Romeo, bo Stelvio i Giulia są genialne, ale Tonale moim zdaniem z obecnej gamy jest najsłabsze. Tonale to nie jest złe auto i pewnie początkowo dobrze się będzie sprzedawało, bo jest inne i ciekawe, ale to jest Alfa Romeo, a po Alfie Romeo oczekujemy emocji, od wyglądu przez wnętrze po odczucia z jazdy, a tutaj niestety tego nie czujemy. Szkoda. Cześć!